Konsolę otrzymałem od łowcychin.pl. Wszystkie opinie padające w tym filmie należą wyłącznie do mnie. Retro konsolki Anbernic zyskały w naszym kraju, jak i poza nim sporą popularność, a firma nie przestaje z wydawaniem kolejnych konstrukcji. Było niemal pewne, że jest to kwestia czasu, aż inne firmy podchwycą temat i zaczną wydawać swoje konsole, zapewne w niższej cenie. Pytanie tylko, czy będą one lepsze. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja konsoli Powkiddy X55. Zapraszam. Powkiddy X55 to konsolka, która różni się od zwartych i niewielkich konsolek Anbernica. Tutaj postawiono przede wszystkim na ergonomię i wygodę, przez co konsola jest sporo większa. Na przodzie umieszczono wyświetlacz o przekątnej 5,5 cala o rozdzielczości 1280 na 720 pikseli. Po prawej stronie znalazła się gałka, krzyżak oraz przycisk Select, jak i przycisk podgłaszania. Po prawej przyciski funkcyjne, gałka, przycisk Start i przycisk ściszania. Przycisków do operowania dźwiękiem, jak widzicie, nie umieszczono na górnej części obudowy, ale tak, aby mieć je zawsze pod ręką i było to świetne zagranie. Można podgłaszać i ściszać bez odrywania oczu od konsoli, jak dla mnie tutaj duży plus. Na górnej ściance konsoli znalazły się bumpery i triggery oraz dwa złącze USB-C, jedno do ładowania z funkcją OTG, drugie oznaczone jako host. Dalej reset, włącznik, wyjście na słuchawki oraz na środku wyjście mini HDMI, aby podłączyć konsolę do telewizora. Od spodu umieszczono dwa wejścia na karty pamięci microSD. Wersja konsoli, którą posiadam, miała w zestawie 16 GB kartę pamięci na system i 64 GB kartę z preinstalowanymi grami. Po bokach na gripach umieszczono jeszcze głośniki. Już na pierwszy rzut oka całość prezentuje się nieźle, a cena do jakiegoś czasu wynosiła poniżej $100, co było bardzo atrakcyjne. Jednak potężny wzrost zapotrzebowania na Powkiddy sprawił, że dziś cena wynosi trochę ponad $100, choć nadal jest to cena atrakcyjna. Ale najważniejsze jest to, co siedzi w środku konsoli. Mamy tutaj procesor ARM Quad-Core A55 o częstotliwości 1,8 GHz. Za grafikę odpowiada chip Mali G52. Do tego jedynie 2 GB pamięci RAM. Całość napędzana baterią o pojemności 4000 mAh, co według producenta ma zapewnić do 4 godzin zabawy. W konsoli jest oczywiście moduł Wi-Fi, jak i Bluetooth. Jeśli spojrzymy na bebechy, szału nie ma i już łatwo się domyśleć o grach, na jakie konsole możemy zapomnieć, ale nie uprzedzajmy faktów. Konsola na jednej karcie pamięci ma zainstalowany RetroArch i nakładkę Emulek. Na drugiej karcie ma preinstalowane gry na kilkanaście systemów. Oczywiście wszystkie tytuły są tam umieszczone nielegalnie. Po odpaleniu konsolki zachęcam do aktualizacji Emuleka, bo dostajemy kilka ciekawych funkcji, o których opowiem w dalszej części tej recenzji. Nakładka od razu umożliwia nam odpalenie gier, które znalazły się na karcie. Oczywiście nie są to wszystkie systemy, które odpala Emulek, jednakże te, do których nie ma wgranych gier, z automatu są ukrywane. Po wybraniu interesującego nas tytułu gra odpala się przez RetroArcha i mamy dostęp do wszystkich potrzebnych opcji w ramach uruchomionego danego rdzenia. RetroArch daje bardzo szerokie możliwości ustawienia niemal wszystkich potrzebnych parametrów, więc tutaj nie ma się do czego przyczepić. Jak się domyślacie, gry dwuwymiarowe na X55 będą ruszać bez najmniejszych problemów i tak oczywiście jest. Mnie jednak najbardziej interesują już te emulatory bardziej wymagające, gdzie Powkiddy może się napocić. Jednak dla spokoju odpaliłem sobie emulator FreeDO i ichniejszą wersję Wolfenstein 3D. Działa bez najmniejszych kłopotów. System CPS 3 ze świetnym Street Fighter 3 również nie sprawił konsoli najmniejszych problemów. Na początek wrzuciłem PSP. Z emulacją jest różnie, częściej gorzej niż lepiej. Nadal gry na kieszonsolkę Sony wymagają dość sporej mocy, aby działać w pełnej prędkości. Zaraz po uruchomieniu emulatora ustawiłem rozdzielczość na natywną PSP. Na pierwszy ogień sprawdziłem Pursuit Force Extreme Justice. Pełnej prędkości tytuł nie osiąga, ale zdarza mu się wskoczyć na 30 klatek na sekundę, jednak częściej mamy 15-19 ramek, no i okazyjne glitche. Ogólnie da się grać, ale nie jest to zbyt komfortowe. Mając tą wiedzę, uruchomiłem God of War, aby zobaczyć, jak bardzo konsola przytnie płynność. 8-9 klatek na sekundę podczas walki to o wiele za mało, aby móc obcować z Kratosem. Jednak mam wrażenie, że mniej wymagające gry na PSP dadzą sobie radę, a tytuły, które działają na oprawie dwuwymiarowej, powinny bez większych problemów tutaj śmigać. Zjedźmy oczko niżej do pierwszej konsoli PlayStation. Wrzuciłem Tekkena 3, który bez zająknięcia trzymał 60 klatek na sekundę. Nie jest to zaskakujące,
zaskoczeniem emulacja PSX stoi na bardzo wysokim poziomie i może poszczycić się bardzo dobrą optymalizacją nawet pod słabsze sprzęty. Sprawdziłem jeszcze Crasha Bandicoota, który również działał bez najmniejszego problemu w 60 klatkach na sekundę. Sega Dreamcast też może poszczycić się doskonałą optymalizacją nawet na słabsze sprzęty. Sprawdziłem Crazy Taxi, które działało trochę powyżej 30 klatek na sekundę. Bez problemu można było grać. Drugą grą był Dead or Alive 2 od Tecmo, który szczycił się 60 klatkami na sekundę. Jak wyglądała gra na PokeD? No cóż, całkiem nieźle, około 30-40 FPS podczas pojedynków, więc dało się grać. Nintendo 64. Sprawdziłem w sumie Mario w wersji PAL, które bez problemu osiągnęło 50 klatek na sekundę i też nie było to zbyt dużym zaskoczeniem. Gry na Nintendo 64 śmigają doskonale nawet na ziemniakach. Gwoździem programu jest Portmaster i są to porty, do których uzyskujemy dostęp dopiero po wgraniu nowej wersji emuleka. Są to porty gier PC-owych do odpalenia mobilnie na konsolkach. Gier jest trochę, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Na początek Tomb Raider. Port bazuje na porcie OpenLAR-a, więc mamy ulepszone oświetlenie, jak i cieniowanie. Choć zdarzają się tutaj sporadyczne glicze, gra działa bez najmniejszych problemów w bardzo dobrej prędkości. Dalej Half-Life. Bazuje na wersji Steamowej. Całość śmiga mniej więcej w 60 klatkach na sekundę i gra się w to naprawdę świetnie. No i jeszcze Doom 3. Ale jak się domyślacie, było już to za wiele dla konsolki. Znaczy gra się odpala, ale prędkość nie jest zbyt zadowalająca. Niemniej mamy tutaj sporo gier przygotowanych pod granie mobilne, więc fani retrogrania PC-owego też powinni być usatysfakcjonowani. Przejdźmy do tego, jak się w to gra. Na pewno konsola wygrywa ergonomią z Anberniciem. Ceną jest za to oczywiście wielkość konsoli, ale nawet przy dłuższych sesjach nie bolały mnie palce jak przy Anberniku, gdzie bumpery nie były zbyt dobrze umiejscowione i musiałem w dziwny sposób wyginać palce. Tutaj nie ma takiego problemu. Pojawiła się też na necie informacja, jakoby sterowanie na grzybkach było spitolone, znaczy grzybki w zasadzie działają zero-jedynkowo. W moim egzemplarzu nie było takiego problemu, chociażby na Mario 64 bez problemu mogłem Marianem chodzić lub biegać, płynnie się pomiędzy nimi przełączając. Również jeśli chodzi o dźwięk, który wydobywa się z konsoli, jest on poprawny. Wiadomo, nie jest to kino domowe, ale podgłaśniając konsolkę na maksa jest dość głośno, na tyle, że dla mnie było to niezbyt komfortowe granie na takim ustawieniu. Jeśli chodzi o łatwość wrzucania ROMów, nie ma tutaj zbytniego problemu. Na karcie mamy już przygotowane odpowiednie foldery, do których wrzucamy gry. Jeśli mamy gry do konsoli, której wcześniej nie było, to od razu po ich wrzuceniu do odpowiedniego folderu konsola nam się pojawi jako dostępna. Oczywiście większość tych opcji możemy sami sobie swobodnie ustawiać. Z wad wymieniłbym dość niewielką pamięć RAM, no i jednak procesor nie jest tutaj zbyt mocarny, co jak co, ale gry z PSP mogłyby jakoś działać. Możliwości konsoli są adekwatne do jej ceny, za trochę powyżej $100 sprzęt jest naprawdę warty sprawdzenia. Owszem, jak stać was na droższe konstrukcje, to ja bym się nawet nad tym nie zastanawiał. PokeD już stał się dość popularnym sprzętem w Stanach i moda na niego do Polski za chwilę nadejdzie, co spowoduje wypuszczenie nowych konstrukcji, jak i oczywiście podniesienie ceny. PokeD X55 jest w porządku sprzętem, choć ja bym dodał te kilka groszy i kupił jednak coś mocniejszego. Niemniej na pewno z Anberniciem wygrywa wygodą podczas dłuższych sesji. Cała reszta to w zasadzie kwestia softu i tego, co tam Chińczyk na kartę wrzucił, choć lista gier nie powinna być brana pod uwagę przy kupnie takiej konsoli, bo sami możemy ją łatwo modyfikować i dostosować do własnych potrzeb. Tak czy tak, za $100 dostaniemy sprzęt, który nie jest więcej warty i tyle. Dla fanów mobilnych retroklamotów temat do przemyślenia. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.